Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kolejny produkt z portfolio TP-Linka, konkretnie z serii Tapo. Jest to zestaw dwóch kamer do monitoringu. Kamery w rozdzielczości 2K QHD, oznaczone jako Crystal Clear View. Pełny kolor, jeżeli chodzi o Night Vision, czyli kamerki nadają się do zastosowania w trudnych warunkach oświetleniowych podczas nocnych nagrań. Mamy również czuły sensor. Oczywiście nie mogło zabraknąć sztucznej inteligencji i odporności na wodę i kurz. Nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Dzisiaj Tapo C420S2. Temat kamer do monitoringu jest dosyć trudnym tematem, ponieważ żeby nie wydać fortuny na zakup takiego sprzętu, to trzeba się naprawdę naszukać, żeby znaleźć coś konkretnego, coś co w praktyce nie będzie wymagało zakupu sprzętu za miliony monet. Tapo jest jednym z takich właśnie zestawów, który może kupić każdy z nas, nie wydając przy tym bardzo dużych kwot i na przykład monitorować sobie swój dom. Mamy kamerę o rozdzielczości 2K, czyli w zupełności wystarczającą. Mamy też bezprzewodowe, to znaczy zasilanie wbudowanej baterii do 180 dni, jak chwali się producent. Jest zestaw dwóch kamer, czyli dwa najbardziej newralgiczne obszary możemy również zapewnić, czy pokryć tą kamerą. Mamy również, słuchajcie, wsparcie dla Alexy, Amazon Alexa i asystenta głosowego Google'a. W tym zestawie otrzymujemy dwie kamerki, są też chyba zestawy z pojedynczymi kamerami, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast dzisiaj skupimy się na zestawie dwuelementowym. Jeżeli chodzi o najważniejsze parametry tej kamerki, to oczywiście rozdzielczość 2K, czyli 2560 na 1440 pikseli, dwukierunkowe audio, mamy i mikrofon, i głośnik wbudowany w każdą z kamer, więc możemy komunikować się z kimś, kto przed tą kamerą jest zdalnie za pomocą aplikacji. To już tutaj przerabiałem w przypadku innej kamery, której tutaj link będziecie mieli dostępny. Oczywiście Night Vision na podstawie podczerwieni, do 15 metrów zasięg, do 49 stóp, więc tutaj w takim zakresie, pamiętajcie, mamy możliwość dobrego widzenia w trudnych warunkach oświetleniowych. Połączenie oczywiście poprzez bezprzewodowy protokół na częstotliwości Wi-Fi, na częstotliwości 2,4 GHz. Jeżeli chodzi o zasilanie adaptera huba, to 0,3 A na wejściu i jeżeli chodzi o wyjście, to jest to coś koło 10 W. Jeżeli chodzi o kamerę samą, to mamy 1 A i 5 V, czyli 5 W i oczywiście odporność na poziomie IP65, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. Zawartość zestawu nie uwzględnia karty microSD, którą musimy ewentualnie dokupić sami albo posiadać. Mamy natomiast w zestawie dwie baterie i dwie kamery, jeden hub, jeden adapter USB, jeden kabel USB, jeden zasilacz, 6 montażowych śrub, gdybyśmy chcieli na stałe zamontować gdzieś pod dachem, dwa uchwyty dodatkowe, dwa uchwyty do kamery i jedna instrukcja obsługi. Producent zachwala, że rozdzielczość 2K daje nam 1,7 razy więcej pikseli niż rozdzielczość Full HD na zdjęciach i na nagraniach wideo. Bateria wytrzymuje do 180 dni, jest oczywiście ładowalna. Możemy całkowicie bezprzewodowo tą kamerę zamontować bez konieczności nawet dostarczenia zasilania. Mamy też opcję alarmów dźwiękowych i świetlnych. W przypadku ruchu dwukierunkowe audio, o którym wspominałem, i możemy też skorzystać z nagrywania na karcie microSD do 256 GB. Ewentualnie możemy oczywiście skorzystać z chmury Tapo. Na tylnym panelu producent porównuje tradycyjny Night Vision, czarno-biały nazwijmy go, z kolorowym Night Vision i z Night Vision razem z
czujnikiem Starlight, który oferuje ten model Tapo C420S2. Jak widać, efekty powinny być zdecydowanie lepsze niż w tradycyjnych systemach. Oprogramowanie razem z warstwą sprzętową umożliwia również detekcję i informowanie o wykrytych zwierzętach, ludziach bądź samochodach w obrębie widzenia kamery. Ja mam oczywiście sprzęt z europejskiej, polskiej dystrybucji, wersja sprzętowa 1.0, a producent określa ten zestaw jako bezprzewodowy system kamery smart do monitoringu. Przejdźmy do zawartości zestawu. Trochę papierologii. Instrukcja szybkiego startu. Tutaj mamy taki dodatkowy zestaw montażowy. Możemy wtedy pod odpowiednim kątem kamerę zamontować. Otrzymujemy również zasilacz. Zasilacz jest ośmiowatowy. Mamy też drugi zasilacz. Ten jest 5-watowy. To są ogniwa do naszych kamer. Ogniwa TP-Linka. Możemy sprawdzić też ich pojemność, z tego co widzę. Są to baterie, które można ładować. 5V 1,5 A, 19,24 Wh, przy napięciu 3,7 V, 5200 mAh. Model Tapo A100. Akumulatory posiadają gniazda mikro USB, szkoda, że nie typu C, które pozwalają naładować ogniwa w przypadku wyczerpania. Tutaj jest, słuchajcie, jeszcze dodatkowy element zestawu. Jest to Tapo Smart Hub. Na jego boku jest klawisz do synchronizacji. Z tyłu mamy podłączenie do zasilacza, do sieci LAN, klawisz do resetu i port na kartę microSD do zapisu rejestrowanego obrazu wideo. Słuchajcie, pozostaje jeszcze najważniejszy element zestawu, czyli kamerka. Sama kamera ma opcję tutaj montażu na element, na wspornik, tak żebyśmy mogli pod kątem również kamerę zamontować. To nam umożliwia ruchy w różnych kierunkach, tak żeby odpowiednie pole widzenia zapewnić. Jeżeli chodzi o samą kamerkę, to mamy tutaj 4 elementy, 2 diody LED, główny element optyczny i coś związanego zapewne z podczerwienią. Może się rysować, natomiast nikt raczej tego nie będzie tego elementu wystawiał na działanie jakichś elementów ostrych, więc myślę, że tutaj raczej nie powinniśmy bać się o wygląd urządzenia z biegiem czasu. Jeżeli chodzi o wspornik, to możemy go zamontować również tutaj, słuchajcie. Jeżeli chcemy kamerę powiesić z góry, bądź też z dołu, w ten sposób, nie wiem, na dachu, na jakimś innym elemencie. Możemy to zrobić z tyłu, z boku, więc możliwości konfiguracyjnych jest naprawdę sporo. Plus dla producenta. Otrzymujemy również informacje o danych technicznych na dolnym panelu kamery. Tutaj mamy informację o poborze prądu. Jest to 7,5 W mniej więcej.
prąd 1,5 A, napięcie 5V, czyli około 7,5 W pobór mocy. Produkcja oczywiście w Chinach. Pod tą maskownicą znajduje się zapewne mikrofon i głośnik, natomiast tutaj mamy, zaraz Wam pokażę, blokadę tuby wodoodporną. Odblokowując możemy wyciągnąć, ale widzimy tutaj na czerwono warstwę izolacji od warunków pogodowych. Środek, gdzie wkładamy baterię. Chyba w ten sposób montujemy. I na to nakładamy, słuchajcie, tą nakładkę. W zestawie jeszcze otrzymujemy, słuchajcie, oprócz drugiego elementu, elementy montażowe i trochę kabli. Mamy kołki do montażu wsporników, kabel ethernetowy oraz kabel mikro USB, który może nam się przydać, słuchajcie, jeżeli nie będziemy chcieli demontować kamerki, a ją naładować. A dlaczego? Z prostego względu, słuchajcie. Teraz powinno być to widoczne. Tutaj mamy możliwość podłączenia z tyłu kabelka. Czyli w ten sposób, słuchajcie, możemy bez wyciągania, bez demontażu kamerki po prostu podejść, podpiąć powerbank i naładować budowane ogniwo bez demontowania samej baterii. Oczywiście możemy również zrobić to w bardziej tradycyjny sposób, czyli odkręcić i wyciągnąć całą baterię i naładować ją po prostu w domu. Co kto lubi. Kamera po uruchomieniu bez konfiguracji miga na czerwono i na nie zielono na przemian. Nie pozostaje mi nic innego, jak złożyć cały zestaw do kupy i przeprowadzić dla Was test. Dodatkowo dostajemy jeszcze naklejki, które umożliwią nam w łatwiejszy sposób nawiercenie otworów na elewacji budynku. Sama konfiguracja i sterowanie systemem monitoringu tymi dwoma kamerkami jest banalnie prosta za pośrednictwem aplikacji na smartfona Tapo. Tą aplikację pokazywałem już kilka razy. Ja mam w tej chwili trochę tych urządzeń Tapo skonfigurowanych, w tym tutaj gniazdko inteligentne, które niedługo też będzie na kanale. Mamy tutaj i dwie kamerki i hub również jako osobne urządzenie. Za pomocą tej aplikacji mamy też pełny dostęp do podglądu kamerek. Możemy też włączyć komunikację dwukierunkową, jeżeli chodzi o audio. Także pełna funkcjonalność, jeżeli chodzi o obsługę tych kamer z poziomu aplikacji, w tym również aktualizacja firmware'u. Nagrania z przykładowych filmów mieliście przed chwilą na ekranie. Ja ze swojej strony, testując tą kamerkę przez ostatnie kilka tygodni, mogę tylko polecić ten sprzęt. Nie mogę mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń co do jakości obrazu, zarówno w dzień, jak i w nocy. Myślę, że za tą cenę otrzymujemy świetny produkt o dużej funkcjonalności, bo jeżeli chodzi o stabilność oprogramowania, również tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Jeżeli jesteście posiadaczami domu i szukacie systemu monitoringu, to na pewno model Tapo C420S2 jest godny polecenia. Możecie w prosty i łatwy sposób zbudować sobie taki prosty monitoring domowy. Będziecie mieli do niego dostęp zarówno w domu, bądź też będąc gdzieś daleko w pracy, bądź też na wakacjach również podgląd będzie dostępny.
Jedną z takich funkcjonalności, którą sobie mogę tutaj wyobrazić, jest na przykład rozmowa z kurierem. Słuchajcie, pod furtką bądź pod drzwiami można poprosić go o zostawienie paczki u sąsiada przykładowo. Dajcie znać w komentarzach, czy nosicie się z zamiarem zakupu monitoringu do domu czy mieszkania, czy też już posiadacie taki sprzęt, co jest dla Was istotne, co jest ważne. Napiszcie w komentarzach poniżej. Jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału. Jeżeli do tej pory tego jeszcze nie zrobiliście, aby nie umknął Wam żaden nowy film, udostępniajcie ten materiał, szerujcie i na koniec macie tutaj kilka propozycji filmów godnych obejrzenia. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale wideo. Hej, hej!